Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Sony Ericssona K330i z 2008 roku. Tutaj jak na 2008 rok to telefon bardzo prosty. Tutaj nie posiada tak naprawdę nic specjalnego, żeby się pochwalić. Tylko tyle tutaj widzę wyróżnione, że posiada radio FM. No ale radio, jak wiecie dobrze, było już bardzo dawno temu. W starszych telefonach modelach telefonów. Tutaj, jeśli chodzi o ten telefon, jak dla mnie, naprawdę bardzo fajnie wykonany. Jeśli chodzi o kolory, właśnie tutaj taki jaśniutki złoty, połączony z kolorem czarnym. I tak samo tutaj, jeśli chodzi o tą obramówkę korpusową po środku, też to fajnie wszystko zostało wykonane. I dzięki temu ten nasz telefonik no, po prostu prezentuje się bardzo tutaj elegancko. Tutaj spójrzmy na przedniej ściance, mamy tutaj dużych rozmiarów, głośniczek od rozmów, a przynajmniej takie wycięcie w obudowie. Klawisze numeryczno-funkcyjne tutaj nie są takie bardzo wygodne, dlatego że są bardzo małych rozmiarów. A jeśli chodzi o funkcyjne, to są dość wygodne. Tutaj na bocznej ściance nie widzimy pierwszej i drugiej nic. U samej góry mamy port ładowania, tutaj standardowy, fast port ładowania Sony Ericssonowy. Aparat fotograficzny, no ale dobrze, tutaj widzimy, że jest ten zwykły VGA 0,1 albo 0,3 megapikselowy. Wygrawerowany napis marki Sony Ericsson na początku, logo marki na samym dole, otwory na naszą smycz. Tutaj na przedniej ściance jeszcze widzimy otwór na nasz mikrofonik, no i napis modelu tej K330. No i dobra, teraz sobie jeszcze naszą obudowę tutaj ściągniemy, klapkę. Zobaczymy baterię. Bateria to BST33, posiada 780 mAh, została wyprodukowana w 2008-2015 tygodniu. I tu jeszcze na informacje o naszym telefonie na nalepce informacyjnej. Sony Ericsson K330, tutaj widzimy, został wyprodukowany w 2008-43 tygodniu, no i w Chinach, jak w większości telefoników właśnie te Chiny. Ale jak dobrze wiemy, nie znaczy to, że zostały wyprodukowane w Chinach, to są słabej jakości, tylko tania siła robocza. Tu sobie wejdziemy teraz w menu, włączymy nasz telefonik, no i poczekamy, aż nam się tutaj wszystko uruchomi i zobaczymy sobie, co on tam w środku prezentuje. Tutaj weźmiemy sobie tak z boku nasz soniaczek. Tutaj ten telefon jest bardzo zbliżony, jeśli chodzi o konstrukcję, do Sony Ericssona, z tego co pamiętam, T280, ten w metalowej obudowie. Ten bardziej mi przypadł do gustu, mimo że ma tutaj plastikową obudowę. Tutaj spójrzcie tył i popatrzcie sobie na Sony Ericssona T280, jest identyczny. Identyczne tutaj wszystkie podzespoły są ułożone, śrubki, wszystko. Bardzo podobnie wszystko jest złożone, tylko ta obudowa jest troszkę inna. O, jest. Zaczęła nam się tutaj, widzę, blokada. Odblokuj. Jest, ok. Wchodzimy sobie tutaj w menu. No i widzimy proste bardzo menu w tym telefoniku. U samej góry mamy tutaj dodatki, więc sobie wchodzimy. Kalendarz, minutnik, stoper, kalkulator, gierki, moje pliki, latarka. Latarka? Jak to możliwe? Nikt nie ma latarki. Aha, to mnie zawsze bawiło, że były takie opcje kiedyś, jeśli ktoś nie miał latarki, to wymyślono opcję latarki w aplikacji. No i latarka miała być taka, że jest tylko białe tło. No to jest trochę zabawne, no jak ci tam białe tło będzie służyło jako latarka. No troszkę tam może poświetli, ale no, w bardzo małym stopniu. No spójrzcie, sobie będę tak dłoń nawet sobie ściemnię, no i dam telefonik, bardzo mało podświetla. Moje pliki i tu sobie przejdziemy do naszych dźwięków. To tylko jeden dźwięk, nie ma żadnego, wszystko zostało usunięte niestety, więc sobie nie zobaczymy. Nasze motywy, tutaj też nie ma wideo pewnie jakieś prywatne. Stan pamięci, no w tym telefonie widziałem, że jest tylko
10 MB tak, pamięci wewnętrznej. No bardzo, bardzo mało. Jak na ten okres czasu. Tu mamy aż 1, 2, 3, 4 gierki. Konwerter to nie gierka pewnie. Wchodzimy sobie w pierwszą gierkę. No i czekamy, aż nam się to wszystko uruchomi. Tutaj może trochę potrwać. English. Wchodzimy i tutaj chyba nic ciekawego nie widzimy. Kalkulator. Ale nieciekawa gierka, widzę jakaś słaba. Nie w moim guście tutaj. Wstecz. Kolejna gierka. Tu jakieś ostrzeżenie. Wchodzimy sobie w gierkę. Coś chyba złożymy z wyścigami może. A, wyszalamy ziomka. Fajna gierka. Jak daleko on poleci chyba. No, fajna giereczka. I trzecia gierka. Wchodzimy z tego. Wstecz. I ostatnia gierka. Wybieramy język. Taka troszkę widzę dziecinna gierka jakaś. Ustawiamy sobie te nasze figury. Ok, wszystkie gierki już sprawdzone, teraz sobie idziemy dalej. Tu chyba byliśmy dodatki, tu było gry, moje pliki wszystko sprawdzone, latarka też. Więc sobie idziemy dalej, teraz mamy tu internet, nasze radio w tym telefonie. Działa oczywiście tylko pod przypięciem naszych słuchawek, nasz aparacik. Zrób zdjęcie VGA. Tu oczywiście bez autofokusa. Tak sobie stykamy zdjęcie i tak wygląda. Zdjęcie 0,3 megapikselowy. Aparacik. Następnie nasze wiadomości. Tutaj mamy jakieś opcje w aparacie, widzicie? Tutaj wideo, ustawienia, efekty, jasność, rozmiar zdjęcia. Rozmiar zdjęcia zobaczymy. Rozmiar duży, mały. Mikrofon, tryb zdjęć. Nasze wiadomości, to jeśli chodzi o wiadomości, to napisałoby się SMS-y nawet w miarę. Te klawisze nie są jakiegoś większego rozmiaru, ale nie są aż takie znowu tragiczne. Tutaj oczywiście mamy te 9. Nasz budzik, połączenia, następnie kontakty i ustawienia naszego telefoniku. Tutaj dźwięki, tapeta, motywy, data i godzina, język, Bluetooth. Telefon tutaj widzicie ma Bluetooth. Wybierz sieć, ustawienia internetowe zaawansowane. Jasność naszego wyświetlacza, jest taka opcja. Możemy sobie powiększyć i zmniejszyć. Następnie status telefonu. No i to wszystko. Jeszcze sobie sprawdzimy kod systemowy. Prawo gwiazdka, lewo gwiazdka, lewo gwiazdka. Ale tutaj widzę nie wchodzi. Czasem nie chce wejść. No niestety. Nie sprawdzimy sobie. No ok, to wszystko jeśli chodzi o ten model telefonu Sony Ericsson K330 z 2008 roku. Dzięki, że dzisiaj byłeś ze mną. Zachęcam Cię również do subskrypcji mojego kanału, stawienia łapki w górę, komentarza pod tym filmem oraz do oglądania moich filmów w przyszłości. Zachęcam Cię również do dołączenia do naszej grupy na platformie Discord. Tam znajdziesz wiele ciekawych ludzi, osób, które też również jak Ty interesują się tego typu telefonami klasycznymi z tamtej epoki czasu. Link znajdziesz na moim banerze na samym końcu. Zapraszamy. Cześć.